Dzień dobry szanownemu Państwu. Po pierwsze, muszę sobie jak zwykle zapalić papierosa, bo jak papierosa nie palę, to mi się źle gada. Nie wiem, jakaś taka prawidłowość, ale tak już w moim życiu jest. Papieros mi daje jakieś przyjemne uczucia. Więc zapalam sobie papierosa na początek i od razu lepiej. I pozdrawiam Was ze słonecznego Dar es Salaam, prawie jak zwykle. I chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować trochę innych rzeczy. Ostatni czas był naprawdę bardzo intensywny w związku z naszą przeprowadzką, z tymi wszystkimi problemami, z masą pracy, ale nie można zapomnieć, że tutaj też w tym całym wielkim mieście jest bardzo wiele fajnych, ładnych, przyjemnych miejsc, które można zobaczyć. Do tego dochodzą też miejsca, które są takimi ciekawostkami, pokazują coś innego, co mi było nieznane i Wam pewnie też nieznane jest. I dlatego takie zebranie pewnych kilku ciekawych rzeczy, które chcę Wam przedstawić dzisiaj. A to znaczy, że na przykład chcę Wam pokazać, jak wygląda normalny hotel w Dar es Salaam. Nie taki hotel, które są Wam wszystkim znane i nam też, nowoczesne, relatywnie luksusowe hotele, ale taki przeciętny, tani hotel. Dla 2 osób pokój w takim hotelu kosztuje około 20 euro, ale ten hotel wygląda trochę inaczej niż nam wszystkim jest to znane. Do takiego hotelu pojechaliśmy specjalnie przenocować się z okazji takiej, że jak była premiera filmu John Wick 4, chcieliśmy to koniecznie zobaczyć w kinie i dlatego stwierdziliśmy, że dlaczego nie spróbować noclegu w takim hotelu. I właśnie chciałbym Wam teraz pokazać, jak wygląda taki przeciętny hotel, jak wygląda taki normalny hotel pokojowy, żebyście to po prostu sami zobaczyli. Potem będzie jeszcze coś innego, ale najpierw popatrzymy na ten hotel i jestem ciekawy, jakie zrobi to na Was wrażenie. Miłego oglądania. No witam kochani. Udało nam się wreszcie dotrzeć do hotelu. Trwało to trochę. Widzieliście sami, jak drogi wyglądały dzisiaj po tych intensywnych opadach. Jak się tutaj jechało. Pokażę Wam potem tutaj tą drogę obok hotelu, jak wygląda. To też nie jest normalna asfaltowa droga, chociaż to jest normalny hotel, 2-gwiazdkowy hotel. Nazywa się Ideal. Nie jest idealny, ale jak na warunki tutaj w Tanzanii ten hotel można przeżyć. Teraz jesteśmy na zewnątrz, wreszcie się możemy czegoś napić. Właśnie mam takie piwo Kilimandżaro się nazywa i kosztuje tu w hotelu, w restauracji 2500 Tanzania shilling. Tak to wygląda. To jest taki bar na zewnątrz, jest tam jak lodówka z napojami, oczywiście plastikowe stoły. Plastikowe stołki, to jest standard. Oczywiście można ten standard mieć dużo lepszy, jeśli się zapłaci za hotel 4- lub 5-gwiazdkowy, tam już wszystko wygląda inaczej. Tutaj kosztuje ten hotel za jedną dobę 25 euro za pokój 2-osobowy ze śniadaniem. To jest taka względnie przystępna cena i przy tym standardzie, który tam mają, pokażę Wam potem ten hotelowy pokój. Jest względnie czysto, można się przespać. A tak wygląda ulica. Tutaj trochę zieleni, jakaś mała palma. Udało nam się zaparkować auto. To nie była łatwa historia, bo musiałem najpierw auto zaparkować po drugiej stronie. Tam są takie dziury i kanały. Udało mi się, a potem ten pan z recepcji przyszedł do mnie i mówi mi, że auto mogę zaparkować już po stronie hotelu i tam jest auto bezpieczne. Ale takie auto tutaj zaparkować i potem w nowym miejscu zaparkować, to cała historia trwa dobre 20 minut. Bo jeżdżą cały czas inne auta, motory, rowery, jest wielki chaos, no i to trwa. Ale udało się, jesteśmy w hotelu, idziemy zaraz do Kariakou, coś zobaczyć, coś zjeść. Spróbujemy pokazać Wam więcej Kariakou, a potem wieczorem Jumbo! A potem wieczorem tu pozdrowiłem mojego kolegę z Dar es Salaam
moja dalsza rodzina, ale znamy się od lat. To był oczywiście żart, ale tak jest, to są ludzie mili. A wieczorem idziemy do kina na premierę, już nie, bo premiera była chyba w tamtym tygodniu, ale na film, najnowszy film John Wick. Ja jestem wielkim fanem, moja małżonka jest tak samo wielkim fanem. Dlatego przyjechaliśmy specjalnie do centrum Dar es Salaam, żeby dziś o 10 wieczorem zobaczyć premierę tego filmu. Naturalnie w międzyczasie i po filmie, może jak będziemy gdzieś jeszcze szli, będę chciał Wam pokazać tutaj trochę życie w nocy w centrum Dar es Salaam, jak wygląda. Nie wiem jak to się uda dzisiaj, ale jeśli nie uda się dzisiaj, to uda się następnym razem. Na razie pozdrawiam serdecznie, macham do Was rączką, do usłyszenia, do zobaczenia. A teraz jesteśmy już w środku w hotelu, tak wygląda korytarz. My mieszkamy na 3. piętrze. Jest czysto, to jest już najważniejsze. Podłoga jest czysta, korytarz jest czysty. To jest już bardzo ważne. Jeśli by ktoś chciał do centrum Dar es Salaam najpierw przylecieć, to tutaj przyjechać, to naprawdę myślę, że ten hotel będzie można polecić. Cena jest dobra, jest czysto i to jest najważniejsze w hotelu, przynajmniej tak mi się wydaje i dlatego tu można wziąć. Jesteśmy na 3. piętrze, otworzymy nasz pokój hotelowy i normalny klucz. Nie ma tutaj tych elektronicznych jeszcze, przynajmniej nie w tej porze jest i wchodzimy do środka i tak wygląda pokój hotelowy. Klimatyzacja, która dobrze działa, wentylator też działa, trochę głośno, ale działa. Łóżko, te wszystkie łóżka są tutaj trochę za krótkie, ale są szerokie, to zawsze można spać trochę w poprzek, jeśli jakoś to dla takich mężczyzn jak ja, jestem wysoki, prawie 1,90 m wzrostu, ale jakoś to funkcjonuje. Tutaj jakaś zofa, też można usiąść, a co najfajniejsze tutaj jest telewizor. Zobaczcie, jaki tutaj jest telewizor i jak jest chroniony przed złodziejami. Malutki telewizorek, ale w klatce. Także nikt go nie okradnie. Jest też mała lodówka, nawet czysta w środku, to już patrzyłem. I tam jest taki jeszcze kącik, jest szafa, też czysta, z drewna, to już jest też dobre. Są półki, można ubranka i inne rzeczy tam odłożyć, to już jest dobrze. I łazienka. Nie jest najpiękniejsza łazienka, ale jest czysta. W miarę czysta. No. Ta rura od tego natrysku nie jest najpiękniejsza, no ale no tak jest jak jest. Widzieliśmy już gorsze rzeczy i tu można z tej łazienki jakoś korzystać, tylko trzeba uważać, bo tutaj okno naprzeciwko, tam jest balkon od następnego domu. I jak ktoś tutaj wchodzi, idzie się myć i sobie otworzy to okienko, no to będzie pod prysznicem go widać, jak jest nami. To trzeba zamykać. I tak wygląda pokój hotelowy. A co będzie więcej? No to ponagrywamy i pokażemy Wam. Do zobaczenia. Jak zobaczyliście, hotel wygląda tak, jak wygląda. Może to być dla niektórych ludzi trochę wesołe, humorystyczne, no ale takie są tutaj warunki. Tak się tutaj spędza czas w hotelu i tak ten hotel wygląda, jak wygląda. Nie będę na razie tego komentował, bo czekam na Wasze pytania, na Wasze komentarze. Wtedy mogę konkretniej odpowiedzieć na wiele więcej szczegółowych pytań. Co jest jeszcze w takim hotelu ciekawe? A mianowicie można zarezerwować taki hotel też ze śniadaniem. Ale naprawdę, mówiąc szczerze, odradzam.
bo śniadanie tutaj to jest coś zupełnie innego niż ja sobie wyobrażałem i wy na pewno też. Są też hotele drogie, z naprawdę już relatywnie dobrym śniadaniem, ale w takim hotelu, jak w którym my byliśmy, jako śniadanie otrzymacie kawę albo herbatę, ale tej kawy się pić nie da, bo to jest woda chyba z pieprzem i z cynamonem, o jeżeli się nie mylę, i do tego jest podana kawa i tego się wypić nie da. To jest, nie ma szans. Jeśli ktoś lubi kawę, to nie jest kawa, tego się pić nie da. A do tej kawy jako śniadanie otrzymacie jedną lub może dwie kromki chleba, na przykład z czymś w rodzaju, ja nie wiem, czy to było jajko sadzone, czy coś w tym rodzaju, ale to jest tak zwane śniadanie. I to kosztuje około dla dwóch osób 5 euro. Więc absolutnie odradzam wszystkim płacenia za dodatkowe śniadanie, bo będziecie bardzo rozczarowani. A teraz, moi Państwo, jeszcze coś innego, bo w tym samym dniu mieliśmy jeszcze trochę czasu i udaliśmy się do Kariako na piechotę. Ja już zrobiłem jeden materiał wideo, gdzie jest pokazane, kiedy jedziemy samochodem przez Kariako. I to już była naprawdę wielka korrida. To jest nie do opisania. Żeby tam podróżować, trzeba się najpierw nauczyć trochę tutaj w Tanzanii jeździć. Ja w komentarzach dam link do tego materiału. Może ktoś jest zainteresowany, to może sobie go zobaczyć. A teraz przedstawię Wam, jak po Kariako można chodzić na piechotę, jak to wygląda, jakie to jest wszystko zwariowane, jak te tak zwane biznesy tam wyglądają, jaka tam jest masa ludzi i jak to wszystko tak naprawdę wygląda. Kariako jest takim miejscem, gdzie skupia się cały największy handel w Dar es Salaam. Ogromna dzielnica, przypuszczam, że tam mieszka dobre kilkaset tysięcy mieszkańców. Nie sprawdzałem tego dokładnie, ale takie są moje przypuszczenia. I jest tam sfera ogromnego biznesu. Można tam kupić naprawdę wszystko. Ale, tak jak mówiłem, chcę Wam to zaraz pokazać na materiale, który przygotowałem bezpośrednio spacerując tam przez Kariako. Życzę Wam teraz, jak to mówiono dawniej przed filmami w telewizji, przyjemnej projekcji. Może Wam się to będzie podobało, a potem spotkamy się jeszcze na mały, krótki komentarz. I tak, jesteśmy w centrum Kariaku, idziemy już na piechotę. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo tutaj jest bardzo głośno. Jak widzicie, tak wygląda Kariaku. Można to tutaj kupić praktycznie wszystko, co się chce. Wszystko do domu, do samochodu, w najlepszych cenach możliwych w całym Dar es Salaam. Ale chaos, jak widzicie, jest taki jest. Tu po każdej stronie macie różne sklepy, większe, mniejsze, ze wszystkim. Tam u góry mieszkają też ludzie, jak widać. O, tutaj świeża dostawa mąki przyjechała i będzie rozpakowana. Tak wygląda Kariaku. To jest taki wyjątkowe miejsce w całym Dar es Salaam. Jedno z najbardziej znanych w całej Afryce. Jest też dużo nowych budowli. Tutaj można widzieć, że coś się będzie nowego budowało. Budują biura, budują domy. Wbrew pozorom, że tutaj jest tak ruchliwie, to ceny mieszkań tutaj są relatywnie wysokie. Tak wygląda Kariaku. Tak, idziemy dalej przez Kariaku. Ruch jest straszny, ludzi masa, tam się buduje, tutaj się jeździ, tutaj się chodzi, tu się załatwia interesy. My też załatwiliśmy interes, który chcieliśmy. Potrzebny nam jest display do laptopa
i udało nam się to załatwić. Będzie sprowadzony i nawet za bardzo przystępną cenę. Dlatego, tak jak mówiłem, wszystko co się chce załatwić, co gdzie indziej kosztuje dużo pieniędzy, trzeba przyjechać do Kariakou, popytać ludzi, są bardzo pomocni. Myśmy to zrobili w ten sposób, że zapytaliśmy się jednego człowieka na ulicy, który handluje smartfonami, gdzie możemy znaleźć jakiś taki serwis do laptopów. Zaprowadził nas, pokazał nam wszystko i sprawa będzie załatwiona. Widzicie, jak tu jest głośno, jak tu jest wesoło. Ludzie żyją. To jest prawdziwa Afryka. Dlatego tutaj jesteśmy. Tu każdy robi tak jak chce. Ja wiem, że jest bardzo głośno, ale tak właśnie ma być. No moi mili, to zobaczyliście trochę od wewnątrz Kariakou, jak wygląda. Jestem bardzo ciekaw, jakie to na Was robi wrażenie, bo na mnie to za każdym razem, jak tam jesteśmy, robi wielkie wrażenie. Jestem trochę tym zawsze przytłoczony, bo człowiek nie wie tak naprawdę, jak się ma tam poruszać. Z każdej strony przechodzą ludzie, przejeżdżają auta, trzeba naprawdę uważać, ale w jakiś sposób jest tutaj pokazany prawdziwy widok, prawdziwy obraz tego kraju, tego miasta. I tak jak zwykle, no, ja chcę Wam pokazywać taką prawdę, jaka ona obiektywnie jest, dlatego robię takie rzeczy, które pokazują zwyczajne, szare życie. Przygotuję potem dla Was następną część tych materiałów z Kariakou, bo bardzo blisko Kariakou znajduje się Auramal. Auramal to jest takie wielkie centrum handlowe i tam znajduje się też to multikino. Jak wygląda to multikino, jak wygląda to centrum, pokażę Wam bezpośrednio na materiale wideo, który był tam przygotowany, a potem może dorzucę od siebie jeszcze kilka słów gwoli wyjaśnienia. A teraz chciałbym z Wami się może nie pożegnać, ale powiedzieć do widzenia i do zobaczenia w następnym rozdziale z naszego życia w Tanzanii, w Dar es Salaam. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się.